We've seen in the 15 years of the development of DCT, what is now Baltic Hub, tremendous growth. We do see over the long term still lots of prospects for container shipping, particularly on the deep sea side, of course, which means the long distances from transatlantic, from Far East and maybe South America. So we're confident that over the long lifetime of this 30-year investment, that certainly we'll have high levels of utilization, just as we have had on Terminal 1 and 2. The facility will be 36 hectares with 717 meters of quay length for berthing the very large vessels, probably vessels up to 24,000 TEU, and quay cranes that are very similar to the ones that we have on Terminal 2 today, so with a 25 or 26 row outreach depending on the ship's configuration. We'll be operating the terminal for a change now with semi-automated rail-mounted gantry cranes, so ARMGs for the first time. So that introduces a bit more automation into the process. Those combinations will give us a capacity of 1.5 million TEU on the terminal. So that's going to add quite an interesting amount of capacity to the market and to our facility. Last year in 2021, I can tell you that a little bit more than 20% of the volume of DCT, as we were called then, was related to Russia. So Russian transshipments inbound and outbound. And of course, by the end of April of this year, as you rightly say, many lines had stopped making business with Russia, and so that business completely dried up. What is very, very encouraging for us is to see that we're quite certain that this year we'll close with the volume almost the same as last year. So that rather large gap in the volume has already been replaced, partly by imports and exports in Poland, even some cargo now to Ukraine, but also to the Czech Republic, even Germany, Slovakia, and then other transshipments to the other Baltic states. As we go further into time and we see more and more requirements for carbon reduction, larger vessels coming into the Baltic will make that more effective, and there'll be demand there as people want to bring the bigger ships closer to the market, shorten the feeder lengths as well. So if one day we see Russia come back and sanctions lifted, we think that there's even more demand out there for Baltic Hub in the long term. Zdecydowaliśmy się na inwestycje w Baltic Hub z kilku powodów. Po pierwsze jest to, tak jak powiedziałem, największy i jedyny głębokowodny terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Po drugie jest to część infrastruktury krytycznej dla państwa i jest to niezwykle ważne aktywo w kontekście eksportu i importu z Polski. I po trzecie wreszcie sama jakość zespołu zarządzającego, sama jakość i finansów tej spółki. Z perspektywy czasu jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z inwestycji w ówcześnie DCT Gdańsk, ze współpracy z naszymi partnerami PSA Global i IFM, i jesteśmy też bardzo szczęśliwi z tego, co udało nam się dotychczas w spółce osiągnąć. Przypomnę, że budowa terminalu trzeciego jest jednym z tych działań rozwojowych, które planowaliśmy przy inwestycji i które wspieraliśmy. Czekamy teraz na kolejne terminale, na terminal 4 i terminal 5, które też bardzo mocno chcielibyśmy wspierać. T3 jest dopiero pewnym etapem realizacji zadań. Przed nami kolejne inwestycje T5, które ma również mieć charakter offshore'owy. Do tego budowa terminala pływającego gazowego FRSU. No i myślę, że powoli przystępujemy do już całkowitej przebudowy portu Gdańsk. Oczywiście o pirsy zewnętrzne. Obecna sytuacja przede wszystkim zmieniająca układ transportowy na świecie, a to w postaci tego, że w zasadzie wszystkie węglowodory, jak i cały obszar energetyczny wpływa i jest transportowany przez polskie porty w 100%. Gdańsk tutaj odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi właśnie o taki hub energetyczny, do tego dokładając hub kontenerowy, no to mamy już takie zapotrzebowanie, że naprawdę na najbliższe 10 lat musimy przygotować się na bardzo, bardzo duże
inwestycje, żeby sprostać tym zadaniom, a przede wszystkim to, aby utwierdzić swoją pozycję i zabezpieczyć państwo polskie przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa energetycznego, bo to dzisiaj porty odgrywają najważniejszą rolę w tym zakresie.